Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Zwróć uwagę na to, że skala dynamiki wzrostu imponuje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zwróć uwagę na to, że skala dynamiki wzrostu imponuje. Drodzy Państwo, zaczynamy ciekawy dzień na rynkach finansowych, ponieważ będziemy świadkami pokazu sentymentu na rynkach finansowych, a te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, zaczęły nam sygnalizować, że ten optymizm jednak na rynkach finansowych, na rynkach ryzyka cały czas istnieje i że jest on cały czas dominujący. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, że skala dynamiki wzrostu rynku, który był wcześniej zapomniany, zaczyna bardzo wyraźnie imponować, a ma to odniesienie do rynku kryptowalut, zwłaszcza do Bitcoina, który w ostatnich godzinach wprost wystrzelił w górę. Dynamika jest ogromna, jest bardzo prawdopodobne, że ta skala będzie także zauważalna w kolejnych godzinach, ponieważ jest ogromna zaległość w zachowaniu tej najważniejszej kryptowaluty do innych rynków ryzyka. I widzimy także, jakie jest powiązanie, korelacja między zachowaniem indeksów giełdowych a rynkiem kryptowalut. Rynek po prostu po tych 2 miesiącach w konsolidacji, mniej więcej w pasie między 25 tysięcy a 30 tysięcy dolarów, w końcu generuje impuls i sygnał, że chce wyrwać się z tego marazmu konsolidacji. Natomiast kiedy spojrzymy w szerszej perspektywie, to trudno nie odnieść wrażenia, że wsparcia ważnej strefy 25 tysięcy dolarów, 26 tysięcy dolarów zadziałały, a wykresy pokazują, jak ważne to było miejsce, jak cały czas jest to ważne miejsce, ponieważ w pierwszej kolejności jest to miejsce, gdzie przebiega linia szyi wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR, a ten spadek z ostatnich tygodni nosił znamiona ruchu powrotnego, natomiast w skali długoterminowej wygląda na to, że mamy także do czynienia z odbiciem od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Dlatego też jest ogromnie uzasadnione i coraz większe prawdopodobieństwo, że Bitcoin po pierwsze wraca do tendencji wzrostowej, że wkrótce będzie atakować psychologiczny poziom 30 tysięcy dolarów i czeka nas wyjście w górę nad ten poziom, ponieważ jest, jeszcze raz przypomnę, ogromna zaległość w zachowaniu kryptowalut względem na przykład indeksów giełdowych. Dlatego też moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na tych kryptowalutach i przynajmniej przyglądać się temu rynkowi, czy potwierdza on tendencje, które są widoczne na rynkach finansowych, czy ta korelacja cały czas istnieje, no i który rynek ryzyka jest teraz wyraźniejszy. Natomiast moim zdaniem to, że Bitcoin dołączył do sygnałów, które wskazują na globalną presję na ryzyko, jeszcze wyraźniej zmniejsza ryzyko teraz inwestowania na wzrosty na indeksach giełdowych i moim zdaniem tak należy interpretować to, co się wydarzyło. Natomiast wczoraj podczas sesji amerykańskiej, europejskiej dało się zaobserwować presję przeciwko dalszemu wzrostowi rentowności amerykańskich obligacji, zwłaszcza w Europie. Presja na to, żeby ceny zaczęły rosnąć, czyli żeby rentowności spadać, były wyraźnie mocniejsze. Poziom 3,85 na rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji znowu nie został pokonany, a za każdym razem, kiedy odbijamy od tego poziomu, rośnie prawdopodobieństwo, że przed nami jakaś fala umocnienia cen, czyli spadków rentowności, w tym wypadku w kierunku poziomu 3,50-3,45, ponieważ na wykresach dziennych to tam mamy ważne krótkoterminowe, średnioterminowe, a nawet długoterminowe wsparcie, dlatego też moim zdaniem rośnie także prawdopodobieństwo, że na fali dyskontowania tych wszystkich wydarzeń związanych z kryzysem długu rozpoczyna się jakaś większa presja na rzecz amerykańskich i światowych obligacji, a generalnie tego się spodziewam. Natomiast moim zdaniem wczorajsza skala dynamiki wzrostu cen europejskich, zwłaszcza tych niemieckich obligacji, potwierdziła, że ta presja przede wszystkim występuje na europejskie papiery, a spadek rentowności, wzrost tych cen amerykańskich i europejskich obligacji sprzyja także rynkowi ryzyka i tak to interpretuję.
Za każdym razem, kiedy zmniejsza się atrakcyjność amerykańskich obligacji, czyli rentowności spadają, to jest to pretekst i szansa do tego, żeby obserwować dalsze osłabienie amerykańskiego dolara. Dlatego też moim zdaniem uda się utrzymać nad poziomem 1,09 na euro-dolarze. Tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Spodziewam się wkrótce ataku na psychologiczny poziom 1,10 z generalnymi konsekwencjami tego ruchu dla różnych innych klas aktywów, przede wszystkim dla polskich aktywów, o czym będzie wkrótce. Natomiast te wydarzenia z wczoraj i z poniedziałku to moim zdaniem jest tylko element chłodzenia rynku, chłodzenia wskaźników technicznych, a brak spadku poniżej tego poziomu 1,09 sprzyja temu, żeby nawrót do tendencji wzrostowej był szybki i żeby być może wystąpił już nawet w najbliższych godzinach. Generalnie tendencja i kierunek w krótkim, średnim i w długim terminie cały czas sprzyja temu, żeby główna para świata próbowała rosnąć i moim zdaniem jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja będzie realizowana. Na rynkach światowych, na rynku walutowym cały czas obserwujmy zachowanie jena japońskiego ze względu na to, że popyt na ryzyko, który się pojawił, powinien cały czas powodować presję przeciwko jenowi japońskiemu i to nawet w stosunku do amerykańskiego dolara, który także względem całego świata się osłabia. Stąd też utrzymywanie się nad poziomem 1,140 faworyzuje scenariusze prowzrostowe nawet w sytuacji, kiedy euro-dolar poszedłby w górę, co także sygnalizuje nam, że teraz z tych głównych walut świata to jen japoński jest najsłabszy i w sytuacjach, kiedy popyt na ryzyko atakuje, będą przede wszystkim kupowane rynki poza Stanami Zjednoczonymi, rynki emerging markets i rynki azjatyckie, w tym giełda papierów wartościowych w Tokio, która jest szczególnie atrakcyjna za każdym razem, kiedy jen japoński się dalej osłabia. Amerykański dolar w sytuacji, kiedy rentowności amerykańskich obligacji spadają, a dolar się osłabia, moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że cena złota zacznie iść w górę i moim zdaniem wkrótce także przeżyjemy następne odbicie od tego ważnego wsparcia, na którym teraz jesteśmy. Dlatego też to, że nie doszło do takiego wzrostowego odbicia, jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Czy takie odbicie znowu nastąpi? Widzimy, że od miesiąca trwa konsolidacja, a dopiero kiedy zaczną być pokonywane najbliższe opory, czyli w tym wypadku ta najszybsza linia trendu spadkowego, to naprawdę i sytuacja techniczna zacznie sprzyjać scenariuszom prowzrostowym i spodziewam się takiego zachowania w sytuacji, kiedy euro-dolar ruszy do góry, a te rentowności dalej będą spadać, czyli będzie odbicie i to mocne od poziomu 3,85% na tych amerykańskich 10-latkach. Popyt na ryzyko widać także na cenie miedzi. Co prawda opór w rejonie $8650 cały czas istnieje, ale w sytuacji tendencji wzrostowej patrzymy, czy najbliższe wsparcia są pokonywane, a nie opory. A w tym wypadku jakimś ważniejszym wsparciem jest dopiero okolica $8300 i do czasu pokonania tego wsparcia zakładam, że scenariusze prowzrostowe będą wypychać ceny miedzi na coraz wyższe poziomy. I jeszcze raz przypomnę, że doktorat z ekonomii ma cena miedzi, dlatego też jeżeli mamy do czynienia ze wzrostami ceny miedzi, to jest to także dobry zwiastun zmniejszający ryzyko do inwestowania na dalsze wzrosty cen aktywów ryzykownych, czyli mówiąc w skrócie, zmniejsza się prawdopodobieństwo porażki inwestowania na wzrosty cen akcji, wzrosty indeksów giełdowych i różnych innych klas aktywów powiązanych z ryzykiem. To, że nie udało się spaść poniżej $70, to jest także dobra wiadomość dla ceny ropy naftowej, natomiast tutaj widzimy, że nawet już najszybsza próba zbicia rynku poniżej $70 się nie udała, a to także zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu do tendencji wzrostowej i w tym wypadku niestety konsolidacja, która od bardzo wielu miesięcy już trwa na rynku, wygląda na to, że będzie zachowana. I indeksy giełdowe. Ze względu na to, że wczorajsza sesja nie doprowadziła do wywołania tendencji spadkowej, moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy próbowali znowu rosnąć, znowu atakować na ostatnie opory, że tendencja wzrostowa nie uległa zahamowaniu. Ten wykres, który jest w tle, sygnalizuje, że ten globalny popyt na ryzyko ma cały czas przewagę
i ja spodziewam się, że ten optymizm będzie także zaraźliwy i będzie widoczny także w Europie, co widać na zachowaniu indeksów giełdowych, zwłaszcza w Tokio, ponieważ tutaj mamy dalsze wzrosty, natomiast giełda w Chinach spada i myślę, że rynek europejski będzie raczej reagować na to, co się dzieje w Japonii niż w Chinach. Natomiast Chiny mogą mieć jakiś odprysk w postaci słabszego otwarcia na indeksach giełdowych na rynkach emerging markets. Natomiast ten wpływ także należy monitorować, ponieważ w ostatnim czasie jest on ewidentnie na trajektorii do zanikania. Dlatego też im dłużej indeks DAX będzie się utrzymywać nad poziomem tych ostatnich maksimów, tej konsolidacji, która od 2 miesięcy była budowana, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami nawrotu do tendencji wzrostowej. Dlatego też ja jestem nastawiony na to, że ta presja będzie cały czas trwała. I na koniec polskie aktywa, ale zanim przejdziemy do polskich aktywów, zachęcam do tego, żeby dołączyć do naszej społeczności, która teraz się tworzy na Instagramie. Założyłem konto na Instagramie, żebyście Państwo widzieli, jak Ace Market U zachowuje się po godzinach, ponieważ karta społeczności na kanale na YouTube nie daje bardzo dużych możliwości. Są te możliwości bardzo skromne, dlatego też zachęcam do tego, żeby zaznajamiać się z tymi treściami na naszym Instagramie, gdzie pokazuję to życie po godzinach kanału Ace Market U. I przechodząc teraz do rynku krajowych aktywów. Widzimy cały czas presję na rzecz polskiego złotego, a to sprzyja temu, żeby ta tendencja była kontynuowana. Widzimy wybicie dołem z kanału spadkowego rocznej historii, a to jest naprawdę niezwykle dobra wiadomość i wielka zachęta do obserwacji dalszej presji na rzecz krajowych aktywów, ponieważ inwestowanie w złotego to jest brama wejściowa do tego, by inwestować w różne miejsca, w różne aktywa w Polsce. Polskie obligacje także wczoraj przeżyły falę umocnienia na fali tego, jak zachowywały się światowe aktywa, więc presja przenosi się także na polskie papiery. To jest także dobra wiadomość i przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli ten popyt na ryzyko się utrzymuje, to giełda papierów wartościowych spróbuje dołączyć do wzrostów, a to, że mamy teraz cofnięcie, jest takim zwykłym elementem, który chłodzi wskaźniki techniczne. Giełda przygotowuje się do następnej fali wzrostowej. Jeżeli faktycznie tak będzie, a te dno będzie wkrótce ustanowione, to będzie rosnące prawdopodobieństwo wyjścia na nowe maksima hossy, kontynuacji ruchu w górę i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, bazuje na zachowaniu euro-dolara, bazuje na zachowaniu krajowego złotego i myślę, że presja na rzecz ryzyka, która jest widoczna także na Bitcoinie, bo temat tego wpisu dotyczy Bitcoina, może być zaraźliwa i zwiększa prawdopodobieństwo, że i giełda papierów wartościowych ruszy wyraźniej w górę. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. Życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.